Elon. Siema. Siemano. Dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, jak się macie, skąd klikacie. Widzę, że komentarze są, także dzisiaj jest nice. Oby internet nam pozwolił pracować dzisiaj normalnie. W ogóle to chyba puszczę na Instagramie live'a. Jak się uda z telefonu, bym tak puścił. Trzeba testować nowe możliwości, nie? A ciekawe, czy będzie preska tam widoczna, czy nie. Nie będzie preski Mógłbyś widocznej. podłączyć, nie? Nie wiem. Jakoś może by się to dało skonfigurować. Nie wiem. Nie wiem, nie znam się na tym. O. Czekajcie. Nieprzygotowany taki wbijasz, człowieku, to teraz będzie ciekawe. Spokojnie, daj się tu algorytmom rozkręcić. To sobie jeszcze kofoli naleję. Kupiłem sobie taki wynalazek na Słowacji. Także łyk i lecimy. No. Dzisiaj mamy ciekawy temat. Jak zawsze mamy ciekawy temat, Michał. W sumie racja. Zawsze mamy ciekawy temat. Dzisiaj, Dobra. ale dzisiaj będziemy rozmawiać o naszym ulubionym temacie, Czyli jakim? czyli o zarabianiu pieniędzy. O hajsie dzisiaj będziemy rozmawiać. Dokładnie. O, zobaczymy. Rozpoczął transmisję live. No nic, jak ktoś będzie chciał, wbije na YouTube'a i tyle z tego Instagrama. Pobawimy się trochę. No i tyle. Dobra. Jak jest wszystko git, to lecimy tutaj z tą naszą prezentacją. A potem będziemy gadać o innych rzeczach. Zobaczcie, mamy 4 sposoby zarabiania pieniędzy. Napiszcie w komentarzach, jakie wy myślicie, że jakie to są sposoby. O, i damy wam chwilę. Jakie to są 4 sposoby, by zarabiać pieniądze? Pierwszy. Waszym zdaniem, jaki byłby ten podział, nie? Tak. Poczekamy jeszcze chwilę i zobaczymy. No, trzeba dać chwilę na zastanowienie, potem jeszcze na napisanie, także wiesz. Ale generalnie, już parę komentarzy się pojawiło. Kraść, inwestycja, praca fizyczna. Airdrop. Ja widzę, że bardzo ciekawe tutaj. Bardzo ciekawe macie tutaj te sposoby. Ale pierwsza odpowiedź jest airdrop, co mi się bardzo podoba. Dzięki wielkie. Naganiacz jeszcze. Zawód naganiacz. To my. Zawód naganiasz, no. Weź już, cicho bądź. Jeszcze powinieneś mieć dopisek huge Ale naganiasz. zmula ten internet, wam powiem, że wiesz. Zobacz, jak to tu opóźnia, nie? A to zawsze tak. No. Być politykiem, o. No to Dobra, wtedy możesz lecimy, robić koniec. tak, że piszesz coś, tak, żebyś to ty miał, nie? Ważne Dobra, jest lecimy z tym, to, koniec że- zabawy. żeby pojąć, że te pieniądze trzeba wyciągnąć w sumie z czyjejś kieszeni. Tak właśnie też polityk jest w dobrą stronę złodziejem, ale no bardziej tak umiejętnie trzeba je wyciągnąć,
Ale on się nawet napracować nie musi, tylko od razu płacą, widzisz. My ale to musi się musimy ale musi się nakłamać za to i to też się wlicza w pracę akurat, no to wychodzi. No i zwykle właśnie dochodzi do jakiejś wymiany, trzeba się wymienić w pewien sposób. Pierwsza, tak jak już napisaliście, praca, czyli wymieniamy nasz czas. Tak, I a jeszcze bym poszedł w tą stronę, bo widzę, że tu głównie wszystko jest skupione na krypto. Tu pokazuję ten komentarz. Inwestycja, airdrop, staking, oszczędzanie. Jakie sposoby znacie lub jakie wydaje wam się, że są, by zarabiać pieniądze ogólnie w świecie realnym, nie tylko w kryptowalutach? Oczywiście tutaj inwestowanie jak najbardziej jest sensowne. Praca fizyczna też, czyli mamy już dwa. Co jeszcze ewentualnie można wykorzystać do tego, by zacząć zarabiać pieniądze zarówno offline, jak i online? W tym kierunku może pójdźmy sobie, bo wiecie, my skupiamy się głównie tutaj na zarabianiu pieniędzy online i pokazujemy wam też możliwości, głównie może ja gdzieś tam pokazuję na afiliacji, bo Michał skupił się bardziej na airdropach i tego rodzaju rzeczach, plus też afiliacji, używa afiliacji do tego, by zarabiać. ale nie ma fajnych promocji. Ja jak są, to używam przecież. No tak, jak są linki, to dodajemy, bo to jest głupim by było nie skorzystać z takiej okazji, jeśli firma, którą pokazujesz, ma taką możliwość i da tobie jakiś tam procent od sprzedaży. Tak to działa wszędzie. Afiliacja na przykład, nie? To jest afiliacja. Okulary, okulary fajne są, polecam, działają. Jak ktoś chce. Już nagania, to zobaczcie go. On to się. I to jest afiliacja. Ja tylko daję przykład po prostu. Teraz fajnie, dobra. Fajnych komentarzy dużo się pojawiło. Dobra. To lecimy tutaj z prezentacją i później odniesiemy się do tego i zobaczycie, czy to, co my przygotowaliśmy, czy faktycznie jest, że zgadza się z tym, co pisaliście. A osoby, które są tutaj na Instagramie, jeśli w ogóle jacyś są, to zapraszam na YouTube'a. Marek Porwol, znajdziecie kanał i tam będziecie mogli zobaczyć całość, teraz lub później. Dobra, lecimy z tą prezentacją. No tu taki wstęp, czyli że omówimy ogólne sposoby na zarabianie. No i oczywiście zarabianie pieniędzy jest to, jakby nie było, jednym z głównych aspektów życia. No bo ktoś powie, że no pieniądze szczęścia nie dają. Dla mnie to gówno prawda jest, jeśli ktoś tak mówi. Mówią tak osoby, które nigdy pieniędzy nie miały lub nie mają, lub uważają, że nie można zarabiać dużych pieniędzy. Oczywiście perspektywa tego, co to są duże pieniądze, też jest różna, bo dla jednego 5 000 złotych miesięcznie będzie dużo, dla innego 50 000 złotych miesięcznie będzie dużo. To też trzeba dostosować do siebie. Tak samo jest z inwestycjami. Jedni inwestują 100 zł, inni 1000, a jeszcze inni 10 000 czy 100 000. Nieważne ile inwestujesz, tutaj akurat, ważne, byś zaczął to robić. I tu też wrócimy później na końcu tej prezentacji właśnie do aspektów tego dlaczego. Lecimy dalej. Pierwszy taki punkt, sprzedawanie czasu za pieniądze. No i tutaj w sumie to jest najbardziej popularny sposób, żeby zacząć zarabiać pieniądze, czyli sprzedajesz swój czas za pieniądze, idziesz gdzieś do pracy, wykonujesz oczywiście jakieś czynności, po części też sprzedajesz swoje umiejętności, bo jeśli jesteś fachowcem w jakiejś dziedzinie, no to idziesz pracować na przykład do kogoś. Czyli praca na etacie i tutaj wymieniasz swój czas i umiejętności za wynagrodzenie, także zdobywamy tak dochód. No to generalnie to jest mocno ograniczone pod tym kątem, że w zależności od tego, jaki zawód wykonujesz, to prędzej czy później, jeżeli jesteś na zatrudnieniu, to gdzieś tam się pojawi ten sufit, którego nie da się przeskoczyć, ten sufit finansowy w tym danym miejscu. I teraz jeżeli będziesz chciał w jakiś sposób zarabiać więcej, bardzo często będzie to wymagało od ciebie tego, żeby w ogóle zmienić miejsce zatrudnienia, bo na przykład już dalej nie będziesz mógł pójść, bo wątpię, że ktoś kiedyś dojdzie do miejsca, tego bym wam życzył, że z pracy na etacie jako taki zwykły szary pracownik zaczynając od zera zastąpi prezesa.
Owszem, zdarzają się takie sytuacje, natomiast to bardziej dyrektora niż prezesa i tam też jest ten sufit. Więc pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie zwiększyć swoje zarobki, zostając przy pracy na etacie, to musicie najpierw sobie ustalić, jaki w tym miejscu, gdzie pracujecie, byłby ten sufit, którego już byście nie mogli przeskoczyć. Jeżeli się okazuje, że prędzej czy później on by był dla Was niewystarczający, bo chcielibyście jeszcze więcej, to warto pomyśleć, czy przypadkiem wcześniej nie znaleźć tej pracy i nie poszukać jakiejś innej, która ten sufit będzie miała jeszcze jakiś tam poziom wyżej, nie? No, a jeśli chodzi o sprzedawanie czasu, to nie do końca to, znaczy no to jest tak tutaj napisane, ale to wiecie, jeśli chodzi No o jak ty to umowy, to rozumiesz? różnie też się można dogadać, na przykład przy pracy sprzedawcy, bo tutaj chodzi o to, że jesteśmy wynagradzani generalnie za nasz czas. Musimy gdzieś jakiś czas spędzić i wtedy dostajemy tą zapłatę. A również można się dogadać, jeśli chodzi o procenty od sprzedaży przy jakich pracach sprzedawców. Lub można pracować na akord, czyli im więcej zrobisz, tym więcej zarobisz, co nie? Ale to cały czas jest praca. Coraz częściej w ogóle jest tak, że... Mogę dokończyć, bo nie skończyłem. No mów. A co tutaj jest ważne, to to, że mamy w pewien sposób wygodę, że nie musimy się o nic martwić, że po prostu idziemy tam, zostajemy te 8 czy 12 godzin, zależnie od tego, co tam robimy, czy robimy jakieś nadgodziny i tak dalej. Nie musimy się o nic martwić, mamy po pierwsze zapłacone wakacje, jedziemy, odcinamy się, nie musimy o tym myśleć. Mamy do tego chorobowe i tak dalej. Do tego zwykle ktoś nam mówi, co konkretnie mamy zrobić, więc jakieś zadania już są z góry nałożone na nas. To są, wymieniam różnice, wymieniam w sumie plusy, jak i w sumie też minusy, jakie możemy znaleźć pomiędzy tym etatem a własnym biznesem. Co jeszcze? Dzisiaj czytałem bardzo dobry post Mirka Bornejko na Twitterze, w którym właśnie rozgrzebywał ten temat, także polecam do niego zajrzeć. Ode mnie już chyba wszystko. Możemy przejść do kolejnego slajdu. Ja jeszcze tu dodam. Najczęściej teraz w ogóle jest stosowane coś takiego, że zazwyczaj jak startujesz gdzieś na etacie, to masz tą płacę podstawową, czyli masz jakąś stawkę, gdzie dostajesz podstawę, a za coś więcej dostajesz ekstra. Czy to jest za wykonanie większej ilości usług, czy większej sprzedaży, dostajesz procent od tego i to po części motywuje ludzi do tego, by jednak robić więcej. To, co powiedział Michał też, to w sumie wygodnym i takim bez totalnie myślenia jest to, że idziesz do pracy gdzieś, oni ci powiedzą, co masz robić, ile mniej więcej masz tego zrobić i ile dostaniesz za to zapłacone. Jeśli zrobisz coś więcej, to masz wtedy premię i to też motywuje. Ale to nie do końca tak działa, bo na przykład są osoby, czy są po prostu pracownicy, którzy jednak nie wkładają do tego żadnej swojej dodatkowej energii, idą tylko i odbębnią to, co mają odbębnić i to im wystarcza. Oczywiście tutaj takie osoby jednak nie będą zarabiać więcej, chyba że na boku robią coś więcej. I teraz możemy przejść sobie do kolejnego slajdu, czyli sprzedawanie informacji za pieniądze. Co tu masz na myśli? Michał zrobił tą prezentację, także co tu jest typowo tak na myśli z tymi informacjami? Ja chciałbym wrócić w sumie do tego, co przed chwilą powiedziałeś, bo powiedziałeś, że pracodawca będzie wynagradzał za ekstra pracę. A co jeśli na przykład ten pracodawca nie chce wynagradzać za tą ekstra pracę i widzi, że jeśli ten pracownik zrobi więcej, to w sumie może reszta też by zrobiła więcej i zamiast dawać temu najlepszemu, to on ciśnie tych najgorszych, żeby jemu dorównali. To już musisz zmienić pracodawcę, mi się tak wydaje po prostu. Ja tak miałem w pracy, że jak pokazałem, że potrafię, to mi dokładano zajęć, a płaca stała w miejscu, więc ode mnie wymagano dużo więcej niż od osób wokół, więc ja czułem się wykorzystywany i dążyłem do tego, żeby zerwać współpracę z tego typu pracodawcą. No i też zacząłem robić coś dodatkowego na boku. Tutaj między innymi
afiliacja, szukanie sobie jakiegoś dodatkowego zajęcia. Zainteresowałem się nie tylko kryptowalutami, ale różnymi rzeczami można się zainteresować, co na samym początku przynosiło tylko głównie straty i stratę czasu, aczkolwiek po latach już dzisiaj brnięcia w tym kierunku widzę, że to po prostu była dobra decyzja, lecz wymagała wiele cierpliwości, no i takiego samo zaparcia, chęci uczenia się czegoś, chęci po prostu zdobywania dodatkowej wiedzy. Tutaj mamy taki slajd, sprzedawanie informacji za pieniądze, czyli drugi sposób polega na sprzedawaniu informacji. Jeśli masz unikalną wiedzę lub umiejętności, możesz uczyć innych i zarobić na tym. Przykładem mogą być kursy online, e-booki, webinary czy coachingi lub mentoring. I to też ostatnio jest wysyp takich osób tak naprawdę, bo dziś osoby, które wiedzą choć trochę więcej, mogą chcieć sprzedać, czy to e-booka, czy po prostu jakiś coaching, czy jakiś kurs. I to nie jest złe, nie zrozumcie mnie w tym kierunku, że to jest złe, że one tak robią, bo to nawet ty możesz zrobić. Co się stało, jak pojawiły się możliwości zostania programistą? Nie wiem, czy wam się wyświetla, ale mi się bardzo dużo płatnych reklam, ktoś kupił taką reklamę i wyświetla mi się: zostań programistą, naucz się tego. I oczywiście jest wysyp i to potem jest takie też za dużo tego wszystkiego i mi się wydaje, że to jest scam. Rynek się nasyci i po prostu większość tych kursów to jest sprzedawane do ludzi, którzy mało z tym zrobią i no marketing, tak samo jak kiedyś były bardzo popularne te stanowiska na marketing i zarządzanie, pamiętacie? Każdy kiedyś szedł na marketing i zarządzanie. No i później rynek się nasycił po prostu, jest zmiana i ludzie chodzą na coś innego. Tak samo teraz poszła fama, że stary, po co możesz chodzić do pracy? Przecież możesz być programistą, możesz siedzieć sobie w domu, na komputerze pracować. W czasie pandemii to jest normalnie luksus człowieku. Jeździsz sobie po świecie, możesz pracować gdzie chcesz i jeszcze do tego zarabiasz takie siano, że hej. I możesz się tego nauczyć sam w domu. Tutaj jest kurs za tyle i tyle, tylko musisz włożyć w tą pracę. No ale to ludzie nie wiedzą, że ta praca to jest non-stop nauka, codziennie w sumie i tutaj nikt nie jest mistrzem jakimś. Senior deweloperzy naprawdę zarabiają duże pieniądze, ale żeby dojść do tego poziomu, to też są lata pracy i nauki. Także to wiesz, się sprzedaje tak jak w niektórych momentach na rynku sprzedawają kursy traderskie, że wynajmują auta Nauczą i cię jakiejś strategii. nauczą się tak. No to wiesz, no to jest generalnie wymiana tej informacji za pieniądze, głównie polega właśnie na mentoringu i na nauczaniu różnych rzeczy. Nie zgodzę się z tym. Czemu? Dlaczego? Bo zauważ, że skupiamy się na tym slajdzie na tworzeniu kursów, e-booków i opierdalaniu tego, za przeproszeniem. Natomiast nie zgodzę się z tym z tego To powodu. nie zawsze jest opierdalanie, ale tak to przedstawiliśmy, masz rację. No, sorry. Bardzo często, tak, no tak to przedstawiliśmy, a nie chciałbym, żeby ten slajd był w ten sposób rozumiany, z tego względu, że ludzie muszą zrozumieć, że w tych czasach jedna z najcenniejszych rzeczy, o ile nie najcenniejsza, to są informacje i to są szybkie informacje. I bardzo często, może nie wiecie tego na przykładzie Polski, natomiast na świecie, jeżeli weźmiemy sobie taką skalę, ludzie, którzy dużo zarabiają, czy którzy są wysoko postawieni, czy którzy są, nie wiem, zainteresowani jakimś konkretnym tematem, bardzo chętnie zapłacą za informacje w postaci newsletterów, przykładowo. Bo tutaj nagle się okazuje, że płacąc jakiś tam abonament miesięczny za newsletter, nie wiem, 30, 50, $100 czy tam ileś, są w stanie raz, 2 razy w tygodniu, raz na 2 tygodnie dostać dawkę informacji, nie muszą wszystkiego śledzić, na co nie mają czasu, są jakby w tym miejscu, uczestniczą w tym, mają najważniejszy zbiór tego, co pozwoli im, nie wiem, albo zwiększyć jakieś efekty, albo podjąć lepsze decyzje inwestycyjne, albo się czymś nowym zainteresować, albo są nawet newslettery, które też się tym jakby, znaczy inaczej, interesując się pewnymi rzeczami trafiłem na to, na przykład, z czego bym sobie sam sprawy nie zdawał, ludzie bardzo chętnie, ci ludzie, którzy są zajarani jeździectwem konnym, bardzo chętnie zapłacą za jakąś wiedzę o wydarzeniach,
o jakichś informacjach odnośnie koni, też kupują takie newslettery, tego jest pełno i ludzie naprawdę płacą za to srogie siano. Także w zależności od tego, czym się interesujesz i co możesz dać ludziom jako informację, ludzie chętnie za te informacje zapłacą i to niekoniecznie musi być jakiś kurs, to mogą być wszelakiego typu rzeczy, to mogą być jakieś abonamenty i tak dalej. Ważne tylko, żeby znać jakby swoją grupę docelową, bo to, że ktoś się interesuje jeździectwem, to nie znaczy, że my to kupimy, bo my jakby nie jesteśmy z tego targetu. Natomiast ludzie, którzy z niego są, to oni mają pieniądze i oni chętnie te pieniądze podzielą się z wami. Czyli to nic... Reasumując, jeśli masz wiedzę w jakiejś konkretnej niszy, to musisz dobrze ją stargetować, żeby to opierdolić. Tak to jest. Jeżeli masz dobrą niszę, częściowo i my, zobaczcie, naszą niszą są kryptowaluty, rynek. Często gdzieś ja na przykład przebrnąłem przez taką niszę. Byłem jednym z pierwszych, który zaczął reklamować airdropy w 2017 roku i udało mi się naprawdę zebrać na tym fajne pieniądze. Zarówno pieniądze, jak i tokeny, jak i różne właśnie airdropy, różne bonusy. I do dzisiaj lubię pokazywać ludziom, jak w prosty sposób, wykorzystując możliwości, które pojawiają się na rynku, zdobywać dodatkowe siano. Czy to aplikacje, które nam płacą za rejestrację, czy aplikacje, które płacą za po prostu zrobienie pierwszych transakcji. Macie przykład tutaj Luno. Tam można dostać 50 euro. To jest bardzo, moim zdaniem jest to bardzo duża kwota w stosunku do tego, ile tam trzeba wykonać wysiłku, przeznaczyć na to. I takich bonusów było mnóstwo. Crypto.com też dawało taki bonus. Wracając teraz do tego, co powiedział Kuba, zgadzam się z nim mega. Ja też nie chcę, żeby tutaj, wiecie, było to zhejtowane i negatywnie odebrane, chociaż my sami, mimo wszystko, badając cały rynek, sami zdecydowaliśmy się na zrobienie pewnej części informacji, pewnej części naszej grupy płatnej. I to dlatego, że uważamy, że po prostu warto jest za to zapłacić właśnie osobom, które chcą dostawać konkretne informacje i być w konkretnej społeczności. Plus dla nas jest to nic innego jak odsianie osób roszczeniowych w dużej mierze. Ja to tak to ładnie nazwię, bo próbowaliśmy coś robić od 2016 roku, w tym ja, bo głównym takim prowajderem, powiedzmy, tego wszystkiego gdzieś jestem ja i mam za sobą dość potężny backstage zarówno ludzi, doświadczenia i możliwości. Część z tych osób oczywiście pojawia się tutaj na froncie, jest między innymi Michał i Kuba, ale na to składa się dużo więcej tego, co my robimy. No i po prostu tak to wygląda. I po to, by odsiać pewną część ludzi, bo w 2016 mieliśmy grupę, w 2017 mieliśmy grupę i jak dawaliśmy informacje za darmo, to ludzie nie podchodzili do tego na poważnie. I taka jest prawda. Ludzie nie szanują darmowych informacji. Część z nich dopiero jak zapłaci, nawet małą kwotę, no bo to są, nie wiem, zapłacenie za coś 100 zł czy 200 zł, dla mnie to jest niska cena za możliwości. To jest tak jak karnet na siłownię. Tak ja to po prostu traktuję. I to, powiedzmy, może być miesięczna opłata i wtedy sami mobilizujemy się do tego, by jednak spojrzeć na to, skorzystać z tych informacji i to wdrożyć przede wszystkim. Dla mnie prywatnie jednodniowe, dwudniowe takie kursy za dużo nie wnosiły. Więc ja zdecydowałem się, że chcę zrobić coś lepszego, coś innego, coś, co działa na mnie i coś, co działa na większą, szerszą ilość osób. Czyli nic innego jak możliwość bycia w takim klubie, w takiej społeczności, gdzie masz 24/7 dostęp do informacji, do ludzi, zawsze możesz o coś zapytać i zawsze praktycznie ktoś ci w czymś pomoże. I ty, będąc tam, uczestnicząc w tym, czujesz po prostu takie przynależenie, przynależność do danej społeczności. Oczywiście dziś było to darmowe, zrobiliśmy to płatne, ale naprawdę ta cena, którą ludzie płacą za to,
jest strzałem w dziesiątkę, bo ja widzę nie po sobie, że ja mam lepsze wyniki, tylko ja widzę po osobach, które korzystają z tej wiedzy, że oni mają wyniki i co najlepsze, czasem i coraz częściej nawet mają lepsze wyniki od osób, które po prostu gdzieś tam biegają i szukają na siłę informacji wszędzie i próbują łapać te informacje z każdych grup. Tu też nie chodzi, żeby teraz, wiecie, hejtować, ale wybierzcie sobie jedną, dwie grupy, czy maks 3, jeżeli jesteście w stanie w ogóle to ogarnąć i czerpcie od nich informacje. Nie starajcie się być po prostu wszędzie w 100 grupach naraz, bo to nic innego nie robi, jak rozprasza. I tak jak mówię, od czasu, gdy ludzie, z którymi ja współpracuję, a współpracuję z dużą ilością ludzi bezpośrednio i indywidualnie, bo mam z nimi kole, mamy Zoomy, rozmawiamy, spotykamy się, to daje najlepszy efekt, bo wtedy możesz się skupić na działaniu, a nie na przyglądaniu, co robią inni. I tu też jest ważne, żeby jednak podjąć te działanie. I tu nieważne co to jest, czy to jest e-book, kurs online, czy jakiś coaching, mentoring, zwał jak zwał. Jeżeli ty nie podejdziesz do tego na poważnie, jeśli to jest darmowe, to tak naprawdę ty nic z tym nie zrobisz. I to można sobie sprawdzić sam na sobie. Spróbuj za coś zapłacić i wykorzystać to, a spróbuj zabrać coś za darmo i zobacz, co z tym się stanie. Darmowe informacje nie działają z mojej perspektywy. Tak, za informacje, za wiedzę warto jest na pewno płacić, bo ta wartościowa wiedza zwykle jest przepuszczana, gdzieś niedowartościowywana. A jeśli chodzi o wartości, które są dawane na naszej grupie, to myślę, że to nie podlega tutaj dyskusji i wyniki mówią same za siebie. Co miałem jeszcze? Że im bardziej wyspecjalizowana jest ta wiedza, tak jak mówił Kuba, jeśli mamy wiedzę w jakiejś konkretnej niszy, to ludzie są też w stanie więcej za nią zapłacić. Także im nasze problemy są tak jakby węższe, bardziej konkretne i potrzebujemy konkretnych rozwiązań, tym wiedza dostarczana właśnie od takich osób, od takich specjalistów jest wyższa. No dokładnie, tutaj to jest dokładnie to, co Marek powiedział, co ja powiedziałem wcześniej, że ludzie, którzy mają pieniądze, wiedzą, że informacja kosztuje i chętnie płacą za informację, bo dzięki temu mają więcej, nie? Bo to Także jest droga ta zmiana mindsetu troszeczkę, bo pamiętam, że nam też na początku ciężko było płacić za pewne rzeczy. Też mieliśmy taki sceptyczny stosunek do tego, a dopiero zmiana tego mentalu i powiedzenie sobie, że dobra, mam od niego wartość, to mu się należy, no to był totalny game changer, który nam pozwolił szybciej ruszyć o wiele z innymi kolejnymi rzeczami. Ja też dzisiaj prywatnie mam coraz mniej czasu, żeby szukać gdzieś informacji za darmo, grzebać, bo to naprawdę zajmuje godziny i sam wykorzystuję takie możliwości, że po prostu jeśli mogę coś wykupić i będzie ktoś mi podsuwał informacje pod nos, to ja wiem, że w dłuższej perspektywie mi się to po prostu opłaci. Tylko bo muszę do tego podejść na poważnie i tak jak powiedział Kuba, kiedyś myśmy całkiem inaczej podchodzili, tak, bo do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć, trzeba zrozumieć i zauważyć, że to ma wartość jakąś dla ciebie i to nie musi mieć wartości dla osób, które mówią, no ja znajdę sobie za darmo w internecie. Jasne, jeżeli ktoś mi mówi, to ja to mogę znaleźć za darmo, ja mówię, to idź i poszukaj, ale mi buły nie zawracaj o coś. Mówię, to jeżeli to znajdziesz za darmo w internecie, to dlaczego ty mi wysyłasz wiadomości na priv? Albo dlaczego ciągle o coś mnie pytasz? Ja chcę tylko pokazać pewnym osobom, nie będę tu, wiecie, z nazwisk wymieniać, ale mam takie osoby w swoim otoczeniu, które potrafią o praktycznie wszystko, nawet najprostsze rzeczy, wysłać mi wiadomość prywatną i oczekują ode mnie, że ja im odpowiem, a wystarczy wpisać to w Google. Tylko, jak ja bym im teraz powiedział, ty stary, to postaw mi obiad, raz w miesiącu postaw mi obiad i ja ci będę odpowiadać na wszystkie twoje pytania, to część tych osób powie, a to nie, to za drogo. A myśmy zrobili taką grupę w sumie, że to jest takie postawienie nam obiadu raz w miesiącu i ty masz podsuwane wszystko pod nos
i to już od Was zależy, czy chcecie z tego korzystać, czy też nie. Lećmy dalej. Produkt lub usługę za pieniądze. O, i tu na przykład, jeżeli chodzi o produkt czy usługę, to też jest komentarz, że tutaj mamy z nodami rozwiązanie. Zrobiliśmy też taką usługę, gdzie w sumie programista za Was postawi Wam masternody. Nie wiem, czy wiecie, ale mnie takie masternody mega denerwują i jak musiałem to stawiać sam manualnie, to się mega nad tym nawkurzałem. Zobaczcie, jak ja w ogóle osiwłem przez to wszystko, nie? To jest totalna po prostu dla mnie czasami zagadka z tym wszystkim i to nie jest takie proste. I sam zdecydowałem się na to, by za taką usługę zapłacić, żeby ktoś to zrobił za mnie, bo cenię swój czas, nerwy, zdrowie, a przede wszystkim monitor MacBooka, bo jakbym go tak czasem czasnął, to też bym chyba tutaj dużo więcej za to zapłacił. Więc zobaczcie, mamy pewną usługę, którą możecie sprzedać. Ona oczywiście jest też niszowa, to nie jest dla wszystkich, ale jest to gdzieś stargetowane w jakąś niszę dla osób, które faktycznie tego potrzebują. Część osób powie, ja to zrobię sam, część osób nie ma na to czasu, tak jak na przykład ja i chęci i skorzysta z tego typu usług. I to też jest fajne. Tych usług jest na rynku coraz więcej i dotyczą one różnych rzeczy. Tak samo ty sam możesz postawić stronę internetową, a tak samo możesz za nią zapłacić. I teraz postawienie strony internetowej teoretycznie, jeżeli zrobisz to sam, to kosztuje cię gdzieś powiedzmy na start około 300 zł. Powiedzmy domena, jakieś grafiki, jakaś tam oprawa graficzna, plus na to będzie trzeba jeszcze hosting. A postawienie strony u kogoś, żeby ktoś to zrobił dla ciebie wszystko, choć nie wiem, czy to zawiera hosting i domenę, kosztuje około 2500 zł. To jest taka normalna cena, około 2000 zł za prostą stronę, taką powiedzmy 6 stron. Więc ja sam wcześniej, moja strona została postawiona przez profesjonalistę, któremu ja zapłaciłem za to, by mi to postawił, bo mi się nie chciało tego samemu robić, ale mimo wszystko ja dziś umiem to obsługiwać i się tego nauczyłem. Tak samo było, jak zanim zbudowałem pierwszą koparkę. Ja pierwszą koparkę kupiłem, żeby się nauczyć później ją zbudować. Jeżeli oczywiście ktoś ma do tego chęci i umiejętności i chce się tego nauczyć. Tak też można robić. Więc tutaj tyle ode mnie, jeżeli chodzi o te produkty, usługi lub jakieś powiedzmy, nie wiem jak to powiedzieć, urządzenia. O, Kuba. Panowie, jeżeli nie wiecie, o co chodzi z nodami, to musicie wbić na Discorda i tam jest wszystko opisane, krok po kroku, co, gdzie, jak się trzeba zgłosić, jeżeli coś takiego chcecie mieć postawione. Natomiast jeżeli chodzi o produkt lub usługę za pieniądze, no to jasne, można sobie stworzyć produkt i tutaj też jakby tym produktem, który stworzysz, podobnie jak na poprzednim slajdzie, tylko na nieco innych zasadach, będzie kurs, będzie e-book, będzie jakieś szkolonko, będzie cokolwiek innego, albo będą też rzeczy wymienione tutaj, czyli nie wiem, naprawię Ci samochód, naprawię Ci telefon, naprawię Ci telewizor, naprawię Ci komputer, złożę Ci komputer, nie wiem, sprzedam Ci zestaw akcesoriów do komputera, sprzedam Ci zestaw naprawczy, sprzedam Ci to czy tamto. I teraz niekoniecznie to są produkty, które Ty musisz za wszelką cenę mieć u siebie, czy je produkować, tylko wiecie, czasy są takie, że ludzie lubią gotowce. Im się bardzo często nie chce szukać informacji o czymś, nie chce się grzebać, nie wiedzą w jaki sposób mają coś zrobić, nie chce im się szukać. Na przykład teraz ostatnio interesowałem się PC-tami i patrzyłem sobie, jakie tam są komponenty na rynku, no bo lubię sobie to posprawdzać od czasu do czasu na rynku, jak to wygląda, jak się ceny kształtują i tak dalej, więc lubię mieć po prostu w tym rozeznanie i widzę, że na przykład tak jak idzie duża sprzedaż komputerów na Allegro, takich gotowych zestawów, tak niekoniecznie te wszystkie zestawy, które tam są proponowane na Allegro, to są dobre zestawy o tyle, że one będą rzeczywiście fajnie kompatybilne ze sobą, jeżeli chodzi o te podzespoły, które tam są wsadzane do tych komputerów, bo to są jakby rzeczy, które ludzie składają, bo to fajnie wygląda i jeszcze dokładają do tego swoją marżę i potem to sprzedają. A da się złożyć o wiele lepsze i wydajniejsze sprzęty, szukając tak naprawdę
poświęcając 10-15 minut na znalezienie informacji i to na YouTubie. Więc jeżeli ty potrafiłbyś znaleźć takie informacje i wiedziałbyś, co jest lepsze, to jeżeli chcesz, dorzuć do tego swoją marżę, poszukaj jakiegoś targetu. Niekoniecznie to muszą być komputery, to mogą być też inne rzeczy. Natomiast ważne jest, żeby stworzyć sobie coś takiego, za co ludzie będą ci płacić. Jeżeli to jest usługa, możesz na przykład pracujesz na etacie, więc zostań dodatkowo freelancerem. To się tak komicznie można powiedzieć nazywa, no bo freelancer to polansuje się, że coś porobię, można tak to odebrać. Natomiast chodzi tutaj o to, że mając pewne umiejętności, na przykład, nie wiem, jesteś dobry w tworzeniu tekstów, w składaniu wideo, czy montażu, czy obrabianiu, czy czymśkolwiek innym, tłumaczeniu nawet, oferujesz swoje usługi za odpowiednią odpłatą. Więc to niekoniecznie jest tak, że praca na etacie cię ogranicza, bo jeżeli jesteś dobry na przykład z angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego czy czegokolwiek innego, no to przetłumacz coś komuś. Ludzie chętnie za to zapłacą. Napisz coś komuś, jeżeli jesteś dobrym w copywritingu, można powiedzieć, jeżeli lubisz pisać. Także wiecie, można sobie szukać tych różnych rzeczy. Pytanie, czym ty się interesujesz, w czym mógłbyś się odnaleźć, że jesteś dobry, a dopiero później znajdź ludzi, którzy ci za to zapłacą, bo za wszystko ludzie zapłacą. W ogóle zobaczcie sobie, jak działa Allegro i dropshipping. Nie wszyscy znają AliExpress, nie wszyscy wiedzą, gdzie kupić taniej jakiś produkt, a wystawienie produktu na jakimś portalu aukcyjnym czy produktowym nie wymaga jakiejś tam nie wiadomo jakiej wiedzy czy umiejętności i to się sprzedaje, bo ludzie, tak jak powiedział Kuba, wiele osób jest leniwych, nie chce się im szukać, chcą tu i teraz, więc oni klikną kup i kupią to drożej. I to też nie jest złe. Ja też często za niektóre rzeczy wolę zapłacić parę złotych więcej, żeby mieć to od razu na przykład w domu. Często tak jest. A na niektóre rzeczy wolę sobie poczekać. I to zależy od osób. To nie jest nawet tak, że ty kogoś oszukujesz, bo przecież w aukcji wyraźnie jest napisane, że na niektóre produkty trzeba poczekać 15 dni. Te produkty idą z Chin. Ja to wiem dzisiaj, bo zarówno kupuję na Allegro, kupuję też na AliExpress i innych tego typu portalach. Do tego kiwam sobie system, to co też ostatnio wrzucałem na grupę, że korzystam z różnych portali cashbackowych, gdzie zarówno mogę dostać między 1 a nawet 10% cashbacku za zakupienie czegoś, tylko dlatego, że mi się chce, że nie jestem leniwy tak jak inni i mi się chce skorzystać z tego typu właśnie rozwiązań i po robieniu zakupów przez takie platformy zbiera mi się tu 30, 50, 100 euro po jakimś czasie i jestem w stanie to wypłacić. I teraz sami sobie zadajcie pytanie, czy wy prywatnie, mimo to, że widzieliście, że są takie właśnie możliwości, czy z tego skorzystaliście? Czy chociażby korzystacie z głupiej karty przy tankowaniu samochodu, czy ją macie przy sobie i czy ktoś się o to was pyta? Czy zbieracie żabsy w Żabce? Czy macie, nie wiem, kartę do Lidla czy do Biedronki? Nie wiem, jakie tam są różne karty. To robią osoby, którym się chce. I te osoby później zostają między innymi za to wynagrodzeni w jakimś tam oczywiście stopniu i w jakiś sposób. Czy to przez bonusy, czy zniżki. Większość osób z tego nie korzysta, bo im się po prostu nie chce. Taka jest prawda. Tutaj jeszcze mogę dodać, że nie tylko trzeba sprzedawać zawsze rzeczy, ale można też pożyczać rzeczy. Na przykład mamy jakieś sprzęty, które kosztują dużo, a ktoś chciałby poużywać przez tydzień, dwa i tylko chciałby je pożyczyć. Mamy takiego kolegę, który wypożycza sprzęty fitness. Ludzie na przykład chcą sobie pobiegać w domu, bo pada i wypożyczają sobie bieżnię do domu. Także też spoko opcja. Do tego, co mówiłeś, tak, można. Do tego, co Kuba mówił o tym lansie na freelance, to tutaj chodzi chyba o to, że freelance to jest ten, co się zerwał ze smyczy, rozumiesz? Oni są wszyscy na smyczy, na etacie, a freelance to ten, co się zerwał i on leci sam. Nie? Wiesz, nie musisz mi tłumaczyć, bo ja wiem, o co z tym chodzi, ale biorąc przekład na polski jakby 1 do 1, to można w ten sposób to odbierać. Nie? Ludzie, powiesz komuś, że jestem freelancerem i oni się złapią za głowę i powiedzą, to co ty bezrobotny jesteś?
Dobra, panowie, bo tutaj mamy ostatni, i to Lecimy naprawdę dalej. gruby temat, bo to jest nasz ulubiony. No, gdzie mi tu teraz? Za daleko poleciałeś, A. gościu. Zainwestuj coś, co zarabia za ciebie. Czyli ostatnio, znaczy no dla nas to w sumie chleb powszedni, ale z tymi inwestycjami to różnie bywa. Zresztą, co możecie, podstawy inwestowania możecie obejrzeć tutaj u Marka na kanale, tak samo jak i u mnie na kanale. My akurat bardzo często używamy takiej strategii jak DCA, czyli Dollar Cost Averaging, gdzie rozkładamy nasz kapitał na mniejsze części i powoli sobie wchodzimy w różnego rodzaju rynki. W większości chyba u nas jest to krypto, mamy też różne akcje, skupujemy tak samo i kruszce, Lego, buty, przeróżne rzeczy tam się działy. Ogólnie to tak jak powiedział Michał, to wszystko ładnie wygląda, ładnie brzmi, ale nie jest proste do zrobienia i często zamiast zysk mamy wpysk. I do tego trzeba się przyzwyczaić. Czy to jest spekulacja, czy to jest kupowanie pewnych rzeczy. Tu ktoś też napisał w komentarzu, kup taniej, sprzedaj drożej. Nie zawsze to tak działa, nie zawsze to się tak udaje. Tak samo niektóre systemy, niektóre rzeczy mogą się zepsuć. Ja tak się trochę zawsze to śmieję, mówię, zepsuł się mi pracownik, tak? Bo miałem kiedyś koparki, mam dalej, ale nie kopię nimi i one często lubiły się zepsuć, zatrzymały się i coś było z nią nie tak. Albo trzeba było wentylator wymienić, to zasilacz się wypalił, to mama mi zrzuciła doniczkę z ziemią na koparkę i zalała ją i trzeba było płytę główną wymienić. Także tacy pracownicy też potrafią się zepsuć i koszt doprowadzenia takiego pracownika do porządku też wymaga wydania pieniędzy, jest to jakiś tam koszt. I tak samo, jeżeli wy inwestujecie gdzieś pieniądze w pasywne dochody, to tutaj musicie bardzo na to uważać, bo większość tych pasywnych dochodów nie działa i to jest ściema. To mogę wam prosto z serducha powiedzieć, że większość pasywnych dochodów nie działa, jest ściemą i tam trzeba dążyć do tego, by jak najszybciej wyjąć to, co twoje. I potem masz już to z bani i sobie lecisz z luźnymi rajtami, bo jeśli stracisz to, co tam włożyłeś, to się zrazisz do tego. I my też mamy takie strategie na grupie rozpisane, zarówno ja i Kuba rozpisaliśmy pewne strategie, które można tutaj stosować i oczywiście trzeba się też przyzwyczaić do tego, że tutaj zawsze jest ryzyko. Jeżeli ktoś wam mówi, że są inwestycje bez ryzyka, to też ściemnia, to w ogóle odwracasz się i uciekasz. Nie ma takich rzeczy. Ja się tyle razy na tym spaliłem. Bawiłem się w jakieś strategie, wiecie, rachu ciachu, 3% dziennie, 2% dziennie. To da się zrobić, ale zazwyczaj trwa to krótko i wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, gdzie my nie mamy od razu podanych tego typu informacji, bo jeżeli ktoś coś chce sprzedać, a powie ci, że tam jest ryzyko, to ty zamiast wrzucić tam pieniądze, zamiast kupić daną usługę, bo to w dużej mierze są usługi, zastanowisz się, czy faktycznie jest to warte tego wszystkiego. I tu bym w ogóle poszedł teraz trochę jeszcze w kierunku, mamy trochę czasu, w kierunku automatyzacji, tradingu, boty, kopiowanie i tego typu rzeczy. Czy jest to złe? Napiszcie w komentarzach, czy wy uważacie, czy jest to złe i czy mieliście po prostu z takim czymś doświadczenie. Bo ja na przestrzeni lat... Poczekaj. No. Bo jedną rzecz chcę dodać odnośnie tego, co powiedziałeś z tymi koparkami. Pamiętam, że wtedy jakby był boom na koparki, też byli ludzie, którzy brali siano za to, że ci koparkę złożyli. Albo za to, że ona u nich stała i oni się nią opiekowali. Tak samo teraz, jak jest boom na AI, to ludzie biorą siano za to, że pokażą ci, jak używać AI. I są ludzie, którzy to kupują i to możecie sobie w ogóle zrobić, wiecie, mini kurs e-booka, puścić adsy i sprzedacie, nie wiem, 1000 e-booków po 5 zł. To się sprzeda. Bo ludzie kupią to z czystej ciekawości. Tylko tu znów jest to, co powiedziałem z tymi cashbackami. Trzeba chcieć, trzeba zrobić i trzeba troszkę się wysilić, żeby coś takiego po prostu wymyślić, tak? Plus oczywiście jest kopia kopii i to tak sobie leci. Pytałeś się o te boty tradingowe, tak, to ja mam odpowiedź. One są dobre, póki działają. Póki działają, to są, póki zarabiają, są dobre, ale często się zdarza tak, że przestają zarabiać i wtedy już są złe. Ja na przestrzeni... Często już nie ma co zbierać. Często. Tak, ja na przestrzeni ostatnich lat
to jest chyba 5 albo nawet 6 lat, przetestowałem zarówno kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt botów na kryptowalutach, na Forexie i nawet były nie boty, tylko to było jakaś bugmacherka czy coś. I powiem wprost, to gówno nie działa. Nie ma takiego czegoś, że to działa. Działa to do pewnego czasu, tak jak powiedział Michał, dopóki nie przestanie działać. I zarówno, teraz nie hejtując traderów, day traderów, zarówno trader, jeżeli ma dobre wyniki przez rok, czy nawet dłużej, bo są tacy, sam znam takie osoby, tylko dziwnym trafem, jak ja zaczynam korzystać z możliwości skopiowania takiego tradera i podpięcia mojego rachunku, to mu się ten rachunek wypierdala na nogi, znaczy na głowę i moje siano ginie. I tak było z copy tradingiem na Bajbicie, gdzie ja naoglądałem się filmów na YouTubie, mówię, dobra, to wbijam za 100. Wbiłem za 100 i szło zajebiście. Jak dopłaciłem $1000, nie minęło chyba miesiąc i moje konto zostało wyczyszczone. Także za każdym razem, jak ja już mówię, witam się z gąską, teraz to już będzie to, teraz to już, kurwa, passive income. Dupa. I dupa zbita, nie ma tego. Za każdym razem tak miałem. Dlatego możecie zauważyć, że ja gdzieś tam piszę komentarze i troszkę hejtuję tego typu rzeczy, ale to nie dlatego, by zhejtować, by powiedzieć, że to nie działa, bo to działa. Tylko trzeba używać to z głową. Tak jak wszystko. Tak jak jeździsz samochodem sportowym, tak jak jeździsz motocyklem, tak jak inwestujesz, cokolwiek nie robisz, pijesz alkohol, musisz robić to z umiarem i z głową, a przede wszystkim mieć do tego jakąś strategię, bo bez strategii jesteś totalnie w 4 literach i ja jestem tego dobrym przykładem, bo ja na botach jeszcze nie zarobiłem. Wyszedłem na zero, wyszedłem na plus, czasami z wielkim fartem, żeby po prostu przestać to używać, bo mi się to nie podoba. Jest jeden bot, który póki co mi nie stracił, to ja już o nim mówiłem i tu jestem mega zdziwiony, że tak w ogóle się wydarzyło, ale to wam też powiem, dlaczego tak się wydarzyło. Nie mów, Dlatego, który bot. Nie mów, który bot. O. Nie powiem, to powiem na 7 zamkniętych webinarach, czy 6, 7, 8, dobra. Tylko dlatego, że wrzuciłem tam pieniądze, na których kompletnie mi nie zależało i zmieniłem strategię na taką, że ja holdowałem sobie pewne kryptowaluty i mówię, no dobra, to jak ja holduję sobie Matika, Bitcoina, Ethera i tam różne takie krypto, no to zobaczymy. To i tak są moje moonbagi, tak? Czyli wiecie, ja tutaj nie mam emocji do tych pieniędzy, bo ja już raz na tym zarobiłem i to jest mój dodatkowy hajs. Wrzuciłem to w tego bota, sprzedałem, bo musiałem mieć stable i zaczął handlować. Po roku czasu, uwaga, zrobił 20%. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Mimo wszystko zrobił mi 20% na plus i mam dużo więcej niektórych kryptowalut, a czasami mam to samo. Więc finalnie z tego jestem zadowolony. Tam też jest afiliacja, ale mimo, że ja to pokazuję i mówię ludziom, no wiesz, tutaj zarobisz, ale tak 2% miesięcznie. Stary, ja nie chcę tego, ja chcę 10%, 20% miesięcznie. No i potem taka osoba przychodzi i mówię, jak tam ten twój bot 20% miesięcznie? Wiesz co? Ja już nie chcę botów, bo on mi stracił pieniądze. No i tak też to właśnie działa, że lepiej małą łyżeczką powoli i zachować swoje środki, niż ryzykować. Oczywiście jest tutaj inne ryzyko, że giełda się może zmyć, więc to też musicie brać pod uwagę. Ale no, ja biorę to ryzyko na klatę, jeżeli korzystam z tego typu narzędzi. Czekajcie, mamy jakieś komentarze. Wyplułeś to z siebie, jestem dumny, Tak, że mogę się podzielić wszystkimi doświadczeniami, bo też wspólnie w sumie długo nad tym pracowaliśmy, także tak. No, także boty nie są złe, ale trzeba używać je z głową i każda automatyzacja. Ja zresztą sam szukam, bo ostatnio jest wysyp AI, tak jak powiedział Kuba.
AI, zarób na tym, zarób na generowaniu zdjęć, zarób na generowaniu tekstów, zarób na tradingu. Tylko że dziwnym trafem, jak ja zaczynam zgłębiać tą technologię AI, to te boty AI nie różnią się niczym innym od tych botów, co były 3 lata temu, które nie były AI, bo to działa na tych algorytmach, które tam już były, tylko po prostu jest opakowane inaczej, jest inny produkt i jest to opierdzielane ludziom, więc na to też musicie uważać. A ja finalnie nie zarabia bot, tylko osoba, która go pokazuje. która Zwykle. sprzedaje tego bota głównie, nie? Hmm. No. No, mamy coś jeszcze? Kuba, dodajesz coś? No, Ale zhejtowałem boty teraz. zrelaksuj się. To już tak. Nie odpalaj mnie tu. Nieważne. Jeżeli chodzi o inwestowanie, czyli inwestuj w coś, co zarabia na ciebie, to wiecie, to też jest tak łatwo powiedzieć, no bo coś, co ma zarabiać na mnie. My jakby jesteśmy zwolennikami tego, żeby inwestować długoterminowo, żeby budować ten portfel systematycznie i żeby nie mieć takiego przekonania, że potrzebuję nie wiadomo jakich kwot do tego, żeby w ogóle zacząć w coś inwestować, bo da się budować portfel od małych kwot, co już niejednokrotnie udowadnialiśmy, nie tylko swoimi przykładami, ale też przykładami ludzi, którzy gdzieś tam nas w jakiś sposób posłuchali. I teraz wiadomym jest fakt, że jeżeli zaczynasz budować swój portfel i dochodzisz do pewnego miejsca, gdzie tych pieniędzy masz więcej niż się spodziewałeś, to naturalną rzeczą jest dywersyfikacja i szukanie innych rozwiązań. I tymi innymi rozwiązaniami, tak jak tutaj jest napisane na przykład, mogą być nieruchomości, mogą być maszyny vendingowe, mogą być jakieś fotobudki, mogą być drink bary, mogą być, nie wiem, akcesoria do wynajmu na wesele. Mogą to być jakieś sale weselne, mogą to być domy, które sobie zbudujesz i on będzie, nie wiem, przykładowo będzie służył jako dom na imprezę kawalerską albo na urodziny. Są takie rzeczy, ludzie chętnie z tego korzystają. Rzeczy na wynajem ogółem to są rzeczy, które mam wrażenie, że coraz bardziej będą się rozpowszechniać i rozprzestrzeniać, bo jakby Bo nie będziesz mieć posiadanie nic. tego, co? Bo nie będziesz mieć nic. I będziesz Bo nie szczęśliwy. będziesz mieć nic, dokładnie. Ale też zauważcie, że posiadanie czegoś robi się coraz droższe. Więc niekoniecznie jest kwestia tego, że ja muszę coś posiadać na własność. W momencie, kiedy za dużo mniejsze pieniądze mogę to wynająć na taki okres, na jaki mi pasowało. Tak jak już na przykład Marek wspominał, że można wynająć komuś konsolę, pożyczyć, ale wziąć za to hajs. Nie wiem Także- jak w Polsce, czekaj, wtrącę się, nie wiem jak w Polsce, ale w Skandynawii, w Danii bardzo popularnym jest wypożyczanie narzędzi budowlanych. Nie wiem jak to w Polsce działa, bo nigdy nie potrzebowałem, nigdy nie pożyczałem, ale na przykład pożyczałem w Danii przyczepkę, czy znajomy pożyczał koparkę. To wiem, że w Polsce da się zrobić. Przyczepki Ale na to u nas... No. No. Na przykład pożyczysz, nie wiem, kleszcze do siatki, cokolwiek, idziesz do takiego Starka, to jest taki sklep budowlany, tam pożyczysz wszystko, na godziny, na minuty, na sekundy może nie, ale na dni i godziny na pewno. Potrzebujesz coś na pół dnia zrobić, jesteś w stanie to pożyczyć i nie musisz kupować całego tego sprzętu, więc to też jest i dobre i złe, bo ja nie lubię pożyczać rzeczy, ja często wolę mieć, ale problem pojawił się, gdy musiałem się wyprowadzić z Danii, a miałem mnóstwo narzędzi kupione dla własnego użytku i najlepsze jest to, że jak masz i to leży w szafie, to nie potrzebujesz. Ale prawie wtedy, jak tego nie masz, czy nie masz wiertarki, to będziesz ją potrzebować. I to tak jest za każdym razem. Ale wtedy z pomocą był właśnie taki sklep, Stark, płaciło się tam, nie wiem, 20-30 zł, dostawałeś taką wiertarkę na jeden dzień. Całkiem spoko opcja. Dobra, Kuba. Nie przejmuj się, to się jeszcze przyda. Kiedyś przyda. No ale tak, można na przykład wbić do sklepu Karshera i są wszystkie maszyny Karshera i można sobie wypożyczyć. A przyczepki w Norwegii normalnie na każdej praktycznie stacji paliw można sobie wziąć, są 3 różne wielkości i bierzesz, po prostu mówisz tam, że bierzesz na dzień i jedziesz sobie, nie? Panowie, wyczerpaliśmy, wydaje mi się, że temat.
Dobra, Mamy podsumujmy. 54 Co do tego, minuty. co tutaj spytałeś, ile botów było testowane, no to Ze tak jak 40 Marek, ja napisałem. no Marek napisał ze 40, ale to jest tak też z przekąsem, bo jakby nie liczymy tego, w każdym razie całkiem sporo było ich testowane na przestrzeni paru lat, więc no też mamy pogląd na to, jak co wygląda, nie? No. Często też testowaliśmy to, wiecie, grupowo, Mhm. bo niektóre rzeczy się sprawdzają i bierzemy to grupowo, a dużo rzeczy ja testowałem i nigdzie nawet o tym nie wspominałem. Nawet były takie akcje, gdzie z tymi, co to sprzedawali, miałem spięcia i inne rzeczy, to też na Facebooku tam było rozgrywane, bo mnie się to nie podobało, że ludzie po prostu są w jakiś sposób, czy ja zostałem w jakiś sposób po prostu potraktowany, gdzie sama osoba, która sprzedawała coś, nie wiedziała, jak to działa. To też, wiecie, to też ciężko takie coś sprzedawać. Jak ja coś pokazuję, czy mam jakiś program do cashbacku, tak jak ostatnio tam parę wrzuciłem, to ja dokładnie wiem, jak to działa i co się mogę tutaj spodziewać. Oczywiście są rzeczy, których nie przewidzisz, ale mimo wszystko wiesz mniej więcej, w jakim stopniu i czego możesz się tutaj spodziewać. Są też oczywiście influencerzy, bardziej powiem tacy influencerki na powiedzmy Instagramach, influencerzy też, którzy nie mają żadnego pojęcia o kryptowalutach, żadnego pojęcia o zarabianiu, nie zarobili nawet $1, a reklamują jakieś rzeczy, które teoretycznie dla nich zarabiają. To moim zdaniem też jest nieetyczne. Ale to jest moje zdanie, więc tak jak mówię, wszystko zależy. Robimy podsumowanie. Istnieje wiele sposobów na zwiększenie swoich dochodów, począwszy od sprzedaży swojego czasu, poprzez sprzedaż wiedzy, produktów i usług, aż po inwestycje. Wybór należy do ciebie i ja tutaj jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o inwestycje, to jest najcięższa rzecz, którą jesteś w stanie zrobić. Wiele osób sobie myśli, że zostanie inwestorem i będzie żyć z inwestycji. Tak to nie działa. Nie istnieje dochód pasywny, nie istnieje wolność finansowa, nie ma takich rzeczy. Jeżeli takie coś słyszycie, jest to nic innego jak marketing, wgrywanie wam pewnych rzeczy. Oczywiście istnieje dodatkowe źródło dochodu, które umożliwi wam po części bycia wolnym od pewnych obowiązków, ale czy inwestowanie, czy prowadzenie swojego biznesu, czy robienia czegokolwiek, wymaga to od ciebie zaangażowania i dla mnie to, jeżeli coś wymaga ode mnie chociaż 5% zaangażowania, to nie jest całkowita wolność finansowa. Czy ktoś ma nieruchomości? Też to wymaga tego, by dbać o te nieruchomości, dbać o najemców. Nawet jeśli masz nieruchomości, te nieruchomości są podnajęte pod jakąś firmę, z którą dzielisz się zyskiem, czy ona się tym zajmuje, to też wymaga oczywiście pewnych twoich umiejętności czy poświęcenia czasu. Więc ja już nieraz powtarzałem, że wolność finansowa nie istnieje. Istnieje coś takiego jak wolność od finansów i to szybko się dowiecie, jeżeli właśnie nieumiejętnie będziecie korzystać z różnego typu botów i rozwiązań, ale wolność finansowa dla mnie to jest takie trochę naciąganie. Oczywiście można być niezależnym finansowo od jednego źródła dochodu i tak bym to zostawił, czyli dążyć do niezależności finansowej od jednego źródła dochodu, zbudować sobie kilka źródeł dochodu, czy etat, czy firma, czy potem jakieś właśnie rzeczy, które zarabiają na siebie, te pasywne, ale to tak jak mówię, jest pasywne do pewnego czasu i też trzeba tego pilnować, bo czy macie stakingi, czy macie farmingi, czy korzystacie właśnie z automatyzacji pewnych rzeczy i tak wymaga to twojej uwagi, bo nie możesz tego tak sobie zostawić. Dobra, więc powoli będziemy kończyć, ale jeszcze chcieliśmy wam coś tutaj dopowiedzieć, bo daliśmy wam 4 sposoby, jeśli chodzi o zarabianie, a teraz damy wam 4 powody, dlaczego ludzie nie zarabiają. 3 powody, sorry, 3 powody. Tak, dokładnie. 3 powody. Pierwszym jest głupota, później mamy, dobra. Arogancja i lenistwo. Jeśli chodzi o później, to już dopowiedź. Jeśli chodzi o tą głupotę,
no to żyjemy akurat w takich czasach, że jest bardzo mały procent tych ludzi, którzy są za głupi na to, żeby zarabiać, bo dostęp do informacji jest naprawdę powszechny i no naprawdę musisz być debilem, żeby nie potrafić zarabiać w tym świecie. Także Kuba może to rozwinąć. Leniwy w Wiecie, dodatku. być debilem, nie być debilem. Bardziej chodzi tutaj o to, że jeżeli jesteś nawet przeciętnie inteligentny, to dasz sobie radę. Nie trzeba być naprawdę jakoś nie wiadomo jak inteligentnym, żeby zwiększyć swoje zarobki, czy żeby nauczyć się czegoś nowego, czy żeby nawet zacząć inwestować. Co kiedyś dla mnie w momencie, kiedy byłem dzieckiem, to jak słyszałem, że ktoś inwestuje, co już tutaj mówiłem kiedyś na live, to dla mnie był taki wow, co on robi. Tak. Jak on czyta te wykresy, co on tam widzi, ty, ja pierdykam. Ja tego nie rozumiem, a on to rozumie i jeszcze na tym zarabia. Masakra. To nie na mój łeb, ja nie jestem matematykiem. Natomiast, tak jak Michał powiedział, wystarczy na dobrą sprawę dostęp do komputera i internetu tylko po to, żeby czegoś nowego się nauczyć, znaleźć jakieś rozwiązanie, spróbować przynajmniej czegoś nowego, bo pamiętajcie też, że nie próbując, po pierwsze nie będziecie wiedzieć, że się da, a po drugie nie znajdziecie nic dla was. Natomiast jeżeli chodzi o kolejną rzecz, przez którą ludzie nie zarabiają, to jest arogancja. I tutaj warto zacząć od tego, że wszystko, czego nauczyliście się w życiu, to ktoś wam powiedział. Tata nauczył was naprawiać coś w domu. Mama nauczyła was gotować. Nauczycielka nauczyła was liczyć. Trener nauczył was ćwiczyć. Cokolwiek byście nie chcieli, to ktoś wam to powiedział. To nie jest nic, jakby co wy najprawdopodobniej odkryliście sami, jeżeli chodzi o nabycie jakichś nowych umiejętności. Tak samo, jeżeli idziecie do pracy, to ktoś też was tej pracy uczy. Natomiast dlaczego ludzie są na tyle aroganccy, można powiedzieć, że w momencie, kiedy ktoś, kto ma wyniki, ma pieniądze, mówi, że może ich nauczyć na przykład oszczędzać, inwestować, zarabiać więcej, to oni mówią, że nie, no to tak to się dało kiedyś, teraz to tak się nie da, to nie dla mnie, no nie wiem, czy mogę. No wiecie, to jest coś takiego, że przez tą arogancję blokujecie sobie dostęp do tego, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób się rozwijać. A jeżeli zakodujecie sobie, że tak jak już powiedziałem, wszystkiego w życiu ktoś was nauczył, to nagle może się okazać, że otworzy wam się ta klapka jedna, która wam powie, że kurde, zarabianie to też jest umiejętność, może też mnie ktoś tego nauczy. No i jeżeli chodzi o ten trzeci powód, to może tutaj Marek wyjaśni. Lenistwo. Bo ja mogę powiedzieć. Ja tu Marek, dodam Ważny komentarz. To nie jest tak, że leniwi szukają najprostszych sposobów, aby dotrzeć do celu. I jak powie Michał, a ja dodam potem na koniec od siebie. Jak mi nie Też się chciałem do tego odnieść. No, lenistwo niestety tutaj trzeba włożyć pracę. Wiadomo, że niby leniwi szukają jak najprostszych sposobów. Ja mogę śmiało powiedzieć o mnie, że ja jestem super leniwy, stary. Ale zrobiłem ponad 1000 wideo na YouTube'a w ciągu 2 lat. Także może sobie przeliczyć, ile to jest dziennie, nie? I to jest lenistwo w moim wydaniu. Można być leniwym, jeśli chodzi o niektóre kwestie, ale niestety tą pracę trzeba tutaj włożyć i nie ma innego wyjścia. Więc Ja też jestem mega leniwy i tu się zgodzę w 100% z Piec 2, że jest to tak właśnie, że jeśli jesteś leniwy, to szukasz najprostszych sposobów, żeby zacząć zarabiać, zmaksymalizować gdzieś i się nie napracować. Mimo wszystko ja, tak jak i Michał, jak my byśmy to przeliczyli na godziny, jakie spędzamy przed komputerem i w internecie, to jest to między 12 a 16 godzin dziennie przed komputerem z ludźmi. Tak to jest u mnie. Czasami jest mniej, ale rzadko. Bardzo, więc ja nie wiem, jak zmierzyć to lenistwo. To, że ja szukam prostych i przede wszystkim sprawdzonych sposobów, które ewentualnie mogą zadziałać na mnie, czy dla mnie działać, to jest inna rzecz. I tutaj, tak jak mówię, ja byłem na tyle leniwy, że postawiłem sobie koparki, które przez 5 lat mi zarabiały. I nie wiem, czy to też można uznać jako lenistwo, bo jednak musiałem wykonać jakąś pracę, musiałem posiąść pewną wiedzę, czegoś się nauczyć, czy otoczyć się takimi, a nie innymi ludźmi, żebym mógł coś takiego wykorzystać. Wiecie, są dwa rodzaje, są lenie. Ja rozumiem, że wy mówicie o leniach, że to jest po prostu ktoś, kto nic nie robi
i chciałbym mieć za to zapłacone. To nie chodzi o to dla mnie, wiecie. To są takie osoby, które nie zarabiają, ale można być leniwym, tak jak Michał, mimo wszystko zrobić tam 1000 wideo, czy ileś, a to jest naprawdę cholerę i to średnio każde wideo ma, nie wiem, 10, 20, 30 minut, to sobie możecie policzyć, ile to jest spędzonego czasu i to zróbcie razy 3, bo żeby obrobić wideo, to nie wiem, czy wy mieliście doświadczenie z tym, ale zrobić 15-minutowe wideo zajmuje ci minimum 30 minut, jak nie więcej. Ja dziś wrzuciłem 15-minutowe wideo, które musiałem nagrać, musiałem obrobić, musiałem tam parę rzeczy poczarować, wstawić. Zajęło mi to chyba z 1,5 godziny. I to tak jest zawsze, za każdym razem. I to Jeśli też chodzi nie o tą, przez ten pryzmat patrzeć, czy ktoś jest leniwy. Moim zdaniem nie. jeśli chodzi o tą leniwość, to też ja bardziej się skupiam na tym, skupiam się bardziej na zaletach, czyli bardziej na tym, co mi wychodzi, gdzie są efekty, niż na tym, gdzie nie ma efektów, żeby bardziej umacniać słabe strony, ja bardziej podbijam te mocne strony. Z tego właśnie skaluję, ze względu na to ta produkcja czasami jest tak duża. Pareto, nie? Co? Pareto. No też po części tak. Coś miałem dopowiedzieć teraz i zapomniałem, kurde. Tu coś W ogóle było w jest komentarzach. Że jeżeli jesteście Tak. słabsi w niektórych rzeczach, to też warto jednak trochę energii tam podać sobie, mimo że jesteście leniwi, żeby się udoskonalić w pewnych rzeczach. Jak ktoś oglądał ostatniego naszego live'a, to tutaj chłopacy mówili, że ja nie chciałem nagrywać live'ów i robić wideo, bo mi wydawało się to za trudne, byłem na tyle leniwy, że po prostu mi się nie chciało lub bałem się tego, ale mimo wszystko dzisiaj zobaczcie, co się dzieje. Ja to lubię, ja lubię tutaj rozmawiać. Czym wy więcej komentujecie, tym więcej my mamy do powiedzenia. Myśmy się z tym po prostu obyli. I to nie jest tak, że naszą mocną stroną było prowadzenie live'ów czy wideo. My też tego praktycznie dziennie, z każdym tygodniem się uczymy i w ogóle to jest zajebiste, że za każdym razem my nigdy nie wiemy, co tu wpadnie, kto przyjdzie zobaczyć, co skomentuje, więc mega fajnie, jak tych komentarzy jest sporo i możemy się odnosić do tego, jak wy też z tym uczestniczycie. A dzisiaj jest naprawdę sporo komentarzy. No ale zobacz, tutaj jest komentarz 5.2. 3 filmy na dzień to nie jest lenistwo. To jest jak powiedzieć, że po 3 razy pół litra to jesteś trzeźwy. No ale patrz, ja dzisiaj wrzuciłem jeden film, jedno wideo na YouTube i 3 shorty i to wszystko poleciało na 4 czy 5 innych platform. Ale ja w sumie to dzisiaj nie zrobiłem praktycznie nic, oprócz jednego wideo. I dla mnie to jest lenistwo, bo ja robię coś takiego, że akumuluję, aż to się nazbiera. I później wypuszczam. Ja w ogóle ostatnio Kamer, widzę, kamer. że jest mocno pchany temat ADHD, tak, choroba niby ktoś ten. I ja widzę we mnie wiele podobieństwa, że tam gdzieś czytałem jakiś komentarz, czy jakiś film, nie wiem już co, że ktoś zaczyna robić obiad, a kończy na praniu i jeszcze nie skończył tego obiadu. Ja też tak mam. Ja jestem multiwątkowym człowiekiem, ja robię wiele rzeczy naraz, jednak staram się je kończyć, chociaż nie zawsze to jest łatwe, kończyć pewne czynności, które robię. Oczywiście, tak jak tutaj napisał Hat Timon, czyli że trzeba nadać sobie priorytety i jakiś po prostu plan działania, bo inaczej się nie da. Jeżeli ty nie będziesz tego robić systematycznie i nie będziesz tym dealował, to też nie nauczysz się tego robić. Ja nauczyłem się funkcjonować w taki sposób, jaki funkcjonuje i przynosi mi to wymierne efekty, nawet ponadwymierne efekty, bardzo duże efekty, tylko po prostu trzeba chcieć. Więc dla mnie to, że powiedzmy ktoś powie, że mam ADHD, że jestem gadatliwy, że coś tam, to mi to nie sprawia żadnego problemu. Ja potrafię tak żyć, potrafię sobie z tym funkcjonować, plus przynosi mi to ponadwymierne efekty, a w ogóle najlepsze jest to, że to przynosi efekty ludziom, którzy to słuchają, bo oni widzą gdzieś tam podobieństwo i rozmawiamy na ten temat i można sobie pomóc. Tutaj mamy też komentarz, czy ktoś z panów jest po psychoterapii i dzięki temu wskoczył level wyżej w rozwoju osobistym. Ja powiem tak, w sumie
ja nigdy nie byłem u żadnego psychoterapeuty, nic w tym stylu, jednak my po części sami dla siebie jesteśmy różnymi takimi psychoterapeutami, bo rozmawiamy na różne tematy. Michał tam medytuje, robi różne rzeczy, które u niego działają. No, Czekaj, u niego działają. U niego na przykład działa robienie sobie notatek w takim stopniu, jak on to robi. U mnie działa to trochę inaczej, mimo że ja próbowałem robić takie notatki, jak ma Michał. Więc tu też musisz to wszystko dostosować pod siebie i dla mnie nie ma takiego schematu, że weźmiesz człowieka, zrzucisz go na ten schemat i to będzie u niego działać. Każdy indywidualnie musi wszystko dostosować pod siebie. Moim zdaniem nie ma takich pewnych schematów. Oczywiście, pewnie powiecie, że są jakieś ramy, że jak będziesz działać, to będzie to u ciebie też funkcjonować. Pewnie tak jest. Jednak ja wolę bardziej indywidualne podejście, indywidualne przegadanie tematu, przerobienie pewnych rzeczy, bo mi to daje lepsze wyniki niż patrzenie się na schematy. Schematem jest szkoła. I czy w szkole każdy ma takie same wyniki? Nie. Co chcesz powiedzieć? ale- Ja byłem, znaczy psychoterapia. Byłem u psychologa, byłem kiedyś u psychiatry też, ale u psychiatry to akurat nic nie z własnej woli, niestety. Ale czekaj, bo tu trzeba zaznaczyć, że psychiatra i psychoterapeuta, a psycholog to są jakby 3 różne rzeczy, nie? No właśnie, nie wiem co robi psychoterapeuta. Nie wiem, nie byłem. No. To jest taki grubszy psycholog, można powiedzieć, taki grubszy wiór. Nie chodzi tutaj, że bardziej przy kości, tylko po prostu więcej wie, zadaje lepsze pytania, bardziej cię poznaje i jakby działa od podstaw na zasadzie takiej, że rzeczy, które z twojego dzieciństwa siedzą w twojej podświadomości, to one są wyciągane na wierzch. Psycholog, ty idziesz do niego pogadać, on ci zada jakieś tam pytania, coś doradzi, jakieś tam zadanie da, ale nie przepracuje z tobą tych rzeczy tak jak psychoterapeuta. No to miałem wszystkie 3 opcje. Do tego jeszcze miałem trenera mentalnego, jeszcze miałem coś. Chyba wszystko. Tak, pamiętam wszystko. Tak jak mówiliśmy wcześniej, za wiedzę należy płacić i to są też właśnie takie drogi na skróty. Czasami mamy też jakieś rzeczy właśnie z przeszłości, tak jak Kuba mówił, jakieś traumy z młodzieńczych lat, które musimy przepracować, a tacy ludzie potrafią nam z tym pomóc, bo sami nie ogarniemy. Nie ma szans, żebyśmy tego sami ogarnęli. Także nawet tak. wychodzi już, wiecie, kurczę, nie wiem jak wam to powiedzieć, ale naprawdę otoczenie robi tutaj najwięcej roboty. Ja też nie będę mówić wam, odetnijcie się od toksycznych ludzi, bo co znaczy odcięcie się od toksycznych ludzi? Stary, toksycznym człowiekiem może być nawet twoja partnerka. Ty często nawet nie wiesz, że ci ludzie są toksyczni, to po pierwsze. Tak, to nie chodzi, żebyś się od tego też odciął, bo ja jestem za tym, by jednak rozmawiać, dochodzić do pewnych porozumień, załatwiać tak te sprawy, bo jakbym się odcinał od każdego negatywnego komentarza, to ja bym dziś musiał zbanować całego Facebooka. Ja często daję tym ludziom szansę na poprawę, by oni przemyśleli. W ogóle w tym roku jestem mega zdziwiony, napisało do mnie kilka moich hejterów, którzy się przeprosili sami z sobą i później mnie, że oni mnie pochopnie traktowali, więc da się, tylko trzeba znów włożyć to w pewien wysiłek. Tak to po prostu wygląda. I to nie chodzi odetnij się, ale zmienić środowisko. Wiecie, jeżeli wy robicie ciągle to samo, ja wiem, że teraz to znów zabrzmi coachowo i to już było gdzieś tam, ale to jest tak proste. Jeżeli ty będziesz ciągle chodził do tej samej pracy, pracował tam 8 godzin, wracał do domu, siadał przed TV z browarem czy tam z kofolą, tak jak ja, tu, to nie zrobisz nic nowego. Ale jeżeli wyjdziesz gdzieś dalej, poznasz fajnych ludzi, pojedziesz gdzieś na ryby, na wakacje, kopniesz się gdzieś na jakąś siłownię, porozmawiasz z nowymi ludźmi, to sam zauważysz, że zaczniesz mieć nowe pomysły, bo najwięcej inspiracji mi akurat zawsze daje i dawała rozmowa z ludźmi o rzeczach, których nie do końca na początku rozumiem. To samo z kryptowalutami. Czy ja kiedyś tak płynnie, tak powiedzmy z taką zasobem wiedzy wypowiadałem się na temat właśnie kryptowalut? Nie.
Ja musiałem to przerobić, musiałem wiele razy się sparzyć, wiele razy czegoś nowego doświadczyć, żeby dziś potrafić na ten temat rozmawiać. I dziś, rozmawiając z osobami, które dopiero zaczynają, oczywiście im może się nie podobać na początku to, że ja im powiem: stary, ty widziałeś reklamy na YouTubie czy gdzieś tam i to wygląda zajebiście, ale to na serio wygląda tak i tak. Albo ktoś się mnie pyta: no ja straciłem $100 w internecie, to ja się tylko uśmiecham. Nie chcę mówić, ile ja straciłem w internecie, ale to naprawdę $100, stary, to jest dobry początek, że tylko tyle. Więc naprawdę Kuba, trzeba sobie dać czas. Mów. Kuba, tutaj mam pytanie do Kuby, że jest moda teraz na narcyzów i psychopatów. Co to znaczy, że jest moda na narcyzów i psychopatów? Stary, nie oglądałeś na Netflixie Jeffrey Dahmer i inne takie rzeczy. No Nie, mam, generalnie wiecie co? nie mam I telewizora teraz w ogóle. Tak jak Ty tutaj napisałem, oglądałeś- medytacja, rower, siłownia, medytacja, rower, siłownia, O nie, szachy odpaliłeś i Michała, właśnie. teraz będziemy siedzieć pół godziny. i telewizor za okno, nie? I jest git. I jeszcze coś. Stary, Kuba, No brak pap, alko. to nazywa. Alkoholu to ja nie piję, jak to jeszcze modne nie było. Ja od Ja piłem 18 tydzień roku, temu, wypiłem piwo na grillu. a ja od 18 roku życia nie piję alkoholu, coś tam degustuję czasem, ale nie tak, żeby się ściulać po naszemu. Wiecie, o co chodzi. I w ogóle to, nie wiem, po co to pisałeś, ale Czekaj. jak to jest chore i porąbane, że dziś, jeśli ty nie pijesz alkoholu, to cię uznają za frika i kogoś nienormalnego i ciągle cię pytają, dlaczego tak. Przecież czymś normalnym powinno być to, że tego alkoholu nie pijemy, albo że nie pijemy, nie wiem, energetyków albo czegoś, bo po części my się do pewnych rzeczy przyzwyczajamy. To tak jakbyś powiedział komuś, kto nigdy nie był na siłowni albo nie lubi siłowni, dlaczego ty nie chodzisz na siłownię? Przecież to wszyscy robią. To nie jest prawdą. Ja wiem, że mi często ludzie za granicą mówili: ty nie jesteś Polakiem, to nie może tak być, że ty nie palisz, nie pijesz i dobrze pracujesz. Chociaż akurat Polacy zawsze dobrze pracują, chyba że ktoś, wiecie, chodzi do pracy na gazie, nie? To średnio jest. Ale tak mi mówili. I to jest dziwne mega. Ale myślę, że to jest na jakiegoś tam kolejnego live'a, żeby właśnie przedyskutować te rzeczy. Zresztą mieliśmy live'a z Mateuszem o alkoholizmie, o uzależnieniach. Też warto sobie do niego wrócić i zobaczyć, bo ogólnie uzależnienia i to, że my się przyzwyczajamy do czegoś, z czego nie potrafimy świadomie zrezygnować, często tak to jest, to powoduje więcej złego niż dobrego. Więc trzeba mieć nad tym kontrolę. I to jest we wszystkich aspektach. Czy używki, czy praca, czy zarabianie pieniędzy. Wiele ludzi narzeka na swoją pracę, narzeka na swoje środowisko pracy, a nie potrafi zmienić tej pracy. Dlaczego tak jest? Powiedzcie mi, dlaczego tak jest, że ktoś chodzi dziennie do roboty, wkurza się, jak wstaje, otwiera oczy, to już ma w cholerę, jest wkurzony, ale on tam idzie, pracuje i robi to przez kolejne 5-10 lat, zamiast zmienić tą robotę. Wytłumaczcie mi, dlaczego tak się dzieje. Bo się boi zmian. Ale jeszcze jedną rzecz chcę tu dodać odnośnie tego, co napisał Bezpieczny. Nie zgodzę się z tym, że alkohol do obiadu w dobrej ilości na trawienie i tak dalej, albo że przez to, że Włosi tak piją, to jest zdrowe. Włosi i tak dalej, oni piją to wino z tego względu, że owszem, ono jest dobre, natomiast to musi być dobrej jakości wino i pewne składniki, które są w dobrej jakości winie, one rzeczywiście potrafią dobrze wpłynąć na zdrowie, między innymi resveratrol. Natomiast resveratrol, żeby dostarczyć go tyle, ile twój organizm potrzebuje, to musiałbyś wyklać kilka litrów tego wina dziennie, więc lepiej jest coś takiego suplementować. Natomiast jeżeli cokolwiek pijesz do obiadu albo w okolicy posiłku, nie jest to zdrowe. Z prostego powodu. W momencie, kiedy
inaczej. Chwilę przed obiadem, czyli dajmy na to z jakąś godzinę, pół godziny i po obiedzie działa to w ten sposób, że te soki trawienne, które masz w organizmie, one są po to, żeby to jedzenie, które ty dostarczyć, zostało dobrze strawione i zmielone. Jeżeli ty jakiegokolwiek płynu dolejesz podczas jedzenia do tych soków żołądkowych, to spowodujesz, że ono się rozcieńczy i ono nie będzie już tak dobrze działać i trawić. Dlatego picie w okolicy jedzenia i do jedzenia to jest mit. Ja pół godziny przed Nie posiłkiem, ewentualnie godzinę, staram się wypić szklankę wody. Często dodaję tam octu jabłkowego, bo wtedy mi się lepiej trawi. Tak twierdzę i tak w ogóle pozbyłem się zgagi. Też taki temat zdrowotny. Widzę, że nam temat w ogóle się tutaj rozjechał. A Ale jeszcze jedną dobrze. rzecz chcę dodać, bo wy powiedzieliście odnośnie tej psychoterapii, co tutaj kolega pytał, czy koleżanka, bo nie wiem. W każdym razie, Zaraz wrócę. ja w psychoterapii też nie jestem, nie byłem u psychologa ani nic takiego, ale interesuję się tymi rzeczami dość długo już można powiedzieć i lubię rozmawiać z ludźmi, czy też pomagać im rozwiązywać różnego rodzaju problemy. Zresztą feedback, jaki dostaję, jest taki, że jestem w tym całkiem dobry, można powiedzieć. No ale wiadomo, to jakby dla ograniczonej ilości ludzi, tak bym to ujął. Psychoterapia, im bardziej zgłębiałem ten temat, im bardziej się interesowałem psychologiem i tego typu rzeczami i rozwojem osobistym, to jest rzecz, która bardzo pomaga, niekoniecznie nawet w momencie, kiedy idziesz na tą psychoterapię, ale kiedy już się tym interesujesz i zaczynasz poznawać różne mechanizmy działania ludzkiego umysłu. Bo nagle się okazuje, że jeżeli o czymś się dowiesz, co coś z pozoru może się wydawać oczywiste, to tak naprawdę nie jest to uświadomione do momentu, kiedy o tym nie przeczytasz, nie usłyszysz. A jeżeli już sobie to uświadomisz i o tym usłyszysz, przeczytasz, to nagle zaczynasz patrzeć na to z zupełnie innej perspektywy i wykorzystywać to w pełni świadomie. Psychoterapia, moim zdaniem, jeżeli ktoś chce na to iść, to jak najbardziej idź, kurwa, i zrób. To jest rzecz, która potrafi odblokować naprawdę wiele ludzi, bo wiele ludzi ma z tym, znaczy inaczej, niekoniecznie z tym, ma problem mentalny, szczególnie w tych czasach, które są obecnie, bo jakby dużo rzeczy, dużo czynników, które cię stresują, wpływa na to, że w pewnym momencie z niektórymi rzeczami nie dajesz sobie rady, czujesz takie przytłoczenie i dobrze jest iść na tą psychoterapię z tego względu, że dostaniesz gotowe narzędzia od tego terapeuty, które pozwolą ci przepracować siebie, przepracować swój umysł i ruszyć do przodu z różnymi innymi rzeczami. Na takiej samej zasadzie działają coachowie, nie wiem czy to dobrze odmieniam, w internecie, bo oni po prostu nastawiają cię mentalnie i dają ci mechanizmy do tego, jak ty się masz mentalnie nastawiać. Z tą różnicą, że oni nie pokażą ci, z czego coś wynika, więc to jest ta różnica pomiędzy coachem a terapeutą. Jeżeli chcesz poznać siebie i dowiedzieć się jakby więcej o sobie, no to terapeuta, a jeżeli chcesz się odblokować w pewnych rzeczach i zwiększyć swoją efektywność czy wyniki, no to tutaj nie wiem, czy nie lepszy będzie coach. Więc w zależności od tego, czego potrzebujesz, tutaj myślę, że możemy spokojnie Donaja polecić, jeżeli ktoś by chciał, żeby udać się do niego. On też takie coachingi prowadzi i on naprawdę pomaga ludziom. Zresztą tak jak sam mówił. Co? Tutaj mówimy konkretnie, jeśli chodzi o Donaja, to mówimy o skuteczności i efektywności, żeby było tak, jasne. o skuteczności i efektywności. On pomaga ludziom, którzy prowadzą milionowe biznesy na skalę światową, więc jakby, czy też sportowcom, więc jeżeli potrzebujesz takiej osoby, no to jasne, idź, korzystaj. W ogóle jest tak, że też to, co już mówiłem wcześniej, zmiana otoczenia powoduje to, że odblokowuje się w tobie inne umiejętności. Nie wiem jak wy, ale u mnie to tak działa, że jak ja bym kiedyś nie zmienił otoczenia, to bym dziś nie był tu, gdzie jestem. Jak ja bym nie zaryzykował i nie wyjechał za granicę, nie podjął pewnych kroków, bo to było takie drastyczne zmienienie swojego otoczenia na inne, to wydaje mi się, że robiłbym całkiem coś innego w życiu. Jeżeli bym nie pojechał do Danii do pracy, też bym pewnie nie spotkał tych ludzi na mojej drodze, których spotkałem i nie zainteresował się rzeczami, którymi się zainteresowałem. Każda zmiana kierunku, czy takiej monotonii, w której jesteś, czy rutyny, powoduje, że odnajdujesz pewne nowe rzeczy, które w dużym stopniu są w stanie ciebie czymś zainteresować i ty później możesz w to iść. I to tak się buduje pasje, zajawki,
Tak można robić wiele rzeczy, tylko też trzeba ruszyć się tyłkiem, zrobić coś innego. Też często powtarzaliśmy, no, że ktoś mówi tam, że po co wy jeździcie na te spotkania offline'owe? Chociażby po to, by wyjść z domu do ludzi. Zobaczcie, jak ludzie byli zamknięci przez ostatni czas, co działo się z ludźmi. Ogólnie ludzie są zwierzętami stadnymi i mimo to, że są samotnicy, są osoby, które nie lubią za bardzo towarzystwa, lubią siedzieć sami z sobą, są takie osoby, które lubią cały czas być w centrum uwagi czy gdzieś, to na przykład ja mam tak, że jak ja mam przez pewien okres czasu przesyt pewnych rzeczy, to potrzebuję się najlepiej zamknąć w pokoju i nigdzie nie wychodzić. Potrzebuję odpocząć od tego wszystkiego. Ja tak mam. I chyba większość osób tak ma, że jeżeli przebodźcuje się czymś, to później musi od tego odpocząć. Ale warto jest poddawać się takiemu przebodźcowaniu, żeby odnajdować nowe rzeczy. Pytanie, czy mogę polecić jakiś kanał odnośnie psychologii? Nie. I teraz zasadnie dlaczego? Bo tak jak na przykład z inwestowaniem jest tak, że każdy musi znaleźć swój sposób i każdy może mieć na to różne metody, więc tutaj można znaleźć sobie osobę, która w jaki sposób to robi i co będzie trafiało do ciebie. Tak z psychologiem jest tak, że ludzki umysł od lat działa na tej samej zasadzie. Masz jakby zestaw rzeczy, które działają, które są faktem i one się nie zmieniają i każdy będzie mówił to samo, jeżeli jest ogarnięty. Bo tutaj jakby nie ma z czym dyskutować. To nie jest wymyślanie koła od nowa. To jest psychologia, to jest taka dziedzina, w której, tak jak powiedziałem, masz fakty, bazujesz na tych faktach, tylko musisz poznać te fakty, jakie one są. I nie ma kanału, który mógłbym polecić, a przynajmniej... Ja ci polecę jeden kanał, musisz wiedzieć. Musisz wiedzieć. Okay. No to tutaj od Michała polecajka. Ja na taki kanał nie trafiłem, ale też sobie sprawdzę ten od Michała. Natomiast ja, jeżeli chodzi o tą dziedzinę, to zarówno filmy, książki, kanały na YouTubie, podcasty, to są rzeczy, które ja oglądam. Jakby w tym temacie nie patrzę na to, kto to wydaje, tylko po prostu słucham. Tak, bardzo ważne jest nie kto mówi, ale co mówi i co powiedział. I tak samo jest w inwestowaniu. Mi się teraz tak trochę przytoczyło, że często się mówi, nie patrz co mówią, patrz co robią. I tutaj tak naprawdę wiele rzeczy można odciąć, bo ja też często ludziom mówię, głównie moim hejterom, ja mówię, ty nie musisz mnie kochać, nie musisz mnie lubić, ale poczytaj, co ja mam do przekazania, posłuchaj, co mam do powiedzenia, ja nie muszę ci się podobać z wyglądu. Tak to działa, naprawdę, bo te rzeczy, które ja mówiłem, my mówimy tutaj, wy zarówno usłyszycie u nas, jak i u 100 innych osób. Pytanie jest, od której osoby to do ciebie trafi i w jakim stopniu. I to też bardzo mocno zależy od tego, jak bardzo ty się skupisz na tym, żeby to ewentualnie zrozumieć i wdrożyć. I tutaj może pomóc to, że ktoś trafia do ciebie bardziej, bo mówi w jakiś tam specjalny sposób, albo wygląda jakoś inaczej, czy bardziej, nie wiem, przekonująco, tak? I często na przykład jest to, co ja zauważyłem, jest ocenianie trenera osobistego na podstawie tego, jak on wygląda. I ja też się tutaj z tym nie zgodzę, bo nie zawsze trener osobisty musi być na bombie i wyglądać napakowany, żeby dać tobie dobre tipy. Rozumiecie, o co chodzi? I często też się mówi, że ja już nawet jestem w stanie obronić osoby, które mówią o zarabianiu, a nie zarabiają. Bo jeżeli one będą mówić i będą same stosować to, co mówią, to zaczną zarabiać. Tylko jest duża rzesza osób takich, które mówią, jak zarabiać, nie robią tego, co mówią sami, dlatego nie zarabiają. Też to tak działa w tym kierunku. Ale jeśli oni będą te swoje rzeczy stosować, o których mówią, to też zaczną zarabiać. I akurat to, co my robimy, to ja wszystko, co mówię,
opieram o doświadczenie, o rzeczy, które ja już przeżyłem, doświadczyłem. I tak jak ja wam powiedziałem, że boty nie działają, jeżeli używasz je nieumiejętnie, to ja to doznałem na własnej skórze. Nie wiem, czy rozróżnicie tą różnicę między tym, skleicie, czy o co mi chodzi. Ale trzeba słuchać osób, które mówią na bazie swojego doświadczenia, plus stosują to, co mówią, bo to wtedy działa. A jest dużo takich mówiących, co ani nie ma doświadczenia, ani nie stosuje tego, co sam mówi, dlatego nie ma wyników. O, i w ogóle dużo jest takich osób, to ja też często mówię, ktoś słucha, ale nie słyszy, znaczy ktoś słyszy, ale nie słucha. Często ludzie tak są. Coś mówisz do niego i mu tu wleci, tam wyleci i on nie klei, o co chodzi. To ja mam takich osób setki. I to też zależy od podejścia takich osób. Bo jeżeli chcesz, żeby osoby słuchały cię z zaangażowaniem, to powinny być to osoby, które są gotowe na pewne rzeczy, które coś wiedzą, rozumieją i chcą. Bo jeżeli, tak jak powiedział Kuba, my zaczniemy tutaj do was mówić o rzeczach, o jeździe konnej, to w większości z was to nie będzie w ogóle interesować. Ale jeżeli będziemy rozmawiać o kryptowalutach, o pieniądzach, o tym, jak budować portfel, to będzie to dla was interesujące. Oczywiście też ważne jest to, by wy nie dość, że słyszycie to, co mówimy, to żebyście słuchali, robili sobie notatki i wyciągali z tego wnioski. Bo wyciągając wnioski po jakimś live'ie i tworząc notatki, utrwalasz sobie pewną wiedzę i później jest ci dużo łatwiej to wdrożyć. A jeżeli ty tylko słuchasz, a oni sobie tam gadają i nie masz tutaj w ogóle żadnej uwagi na tym, to też się nic nowego nie nauczysz i to w ogóle nie ma sensu, żebyś nas słuchał. Chcesz coś dodać, Kuba? Jestem Myślę, że już. Rozjechał nam się w ogóle odpaliliśmy Tak. na Szkodzi, koniec. zrobimy z tego 2 live'y, ja to przetnę na pół. To za tydzień nie ma live'a. No. Ale warto Dziękuję. jest zawsze tu zostać do końca, bo na koniec można się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Dobrze. Kończymy już? Tak, kończymy, bo różne rzeczy zostały poruszone. Myślę, że W dużo niedzielę z tych możemy rzeczy- sobie na live jeszcze poruszyć niektóre tematy. No tak, myślę, że też dużo z tych rzeczy jest do rozwinięcia, ale to w przyszłości, może w jakąś niedzielę właśnie. Także na ten moment to by było na tyle raczej tym optymistycznym akcentem, jak to się kiedyś mówiło. Żegnamy się, dzięki za 1,5 godziny spędzone razem. Trzymajcie się, narka, hej. Miłego. Życzymy stosunkowo udanego wieczoru. See ya.